czy gdziekolwiek nas widać, nas słychać, więc bo to będzie pewnie trochę, pamiętajcie, opóźnienie. Więc chwileczkę na razie poczekajmy. Ja tu mam sprzęty, mąż czuwa. Na razie zobaczymy. Podejrzewam, że to może minąć minutka, dwie, aż wskoczymy, wiecie? Ja to sobie zobaczę, kochane moje. Czy coś się dzieje już? Czy się dzieje, czy się nie dzieje? Na razie jeszcze nic się nie dzieje. Okej. No bo tak, YouTube tu jest, Facebook jest, tu jest. Quality jest, remove. Na razie nas nigdzie nie widać. Tra la la. Czekajcie, muszę odświeżyć to wszystko. Czekaj. Czekaj, już chyba na YouTubie jesteśmy, bo to powoli będzie ten stream. Dobra, jesteśmy na YouTubie. Cześć dziewczynki, dobra, czyli na YouTubie pięknie nas widać, tak samo jak widzimy się tutaj. Wam pokażę, żebyście wiedziały, czyli tak się widzimy, czyli jest ok. Super. Czyli na YouTubie już jesteśmy, tak. Witamy wszystkich, zaraz się przedstawimy, tylko poczekamy jeszcze sekundkę, czyli już YouTube jest, dobra, YouTube jest, ale co tutaj z resztą? Zaraz zobaczymy Facebook. Bo to by było fajne, nie? Że za jednym zamachem. Tak. No na Facebooku na razie nic nie widzę i na Instagramie. No to po prostu... O, jest live. Zaczekaj. Dobra, okej. Czyli jesteśmy też na... Super, dobra. To ja to sobie wyłączę, głosy. No dobra, to będziemy zaczynać. Dobra, na pewno jest nasz YouTube, na pewno jesteśmy na Instagramie. Później was staguję i wtedy ten live jest zawsze zapisywany i może iść sobie dalej. Już ktoś tam jest. Dobra, tutaj. Już zaraz, kochani, chwileczkę, będziemy się zaraz witać. Tylko to jest taka próba specjalna. Dobra, najważniejsze, że jesteśmy na 2 platformach. O, już Monika jest. Hurra! Zapomniałam nawet napisać. Pozdrawiamy Czeski. Tak. Następnym Dobrze. razem. Dokładnie. Cześć kochani, w takim razie chcę was przywitać. Tutaj Sofii z Holistyka Studio i dzisiaj robimy taki eksperymentalny live na żywo z pięknymi moimi gościniami, z Agnieszką i z Niką i zaraz się one przedstawią. Są w tym momencie na Florydzie, ja nadaję z Chicago i mamy taką konferencję i bardzo ciekawa rozmowa. Pierwszy to jest live, jak wiecie, na żywo, więc możecie zadawać pytania. No i nic, ja myślę, że zaczynamy. Jest już 8 po pierwszej, więc witam was kochane, Agnieszka i Nika. Czym byście mogły się przedstawić? Najpierw byście od siebie zaczęły, a później ruszamy dalej. Cześć, witam wszystkich. Cześć Sofii, bardzo w ogóle dziękujemy za zaproszenie. Super jest brać udział w tych live'ach i w rozmowach inspirujących. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajna rozmowa. Ja nazywam się Nika, jestem artystką, jestem joginką i nauczycielką jogi, tańca i sztuki, ale przede wszystkim artystką, mogłabym powiedzieć tak w szerokim pojęciu, ponieważ moja historia jest długa i na wielu polach artystycznych, od tańca jazzowego, contemporary, współczesnego i tańca na trapezie. Przez muzykę, bo przez wiele lat śpiewałam w zespołach różnych. Nagrywaliśmy płyty, wydawaliśmy te płyty, robiliśmy teledyski, no po prostu cała machina. Po oczywiście sztuki wizualne, rysunek, malarstwo, jakiś krótki epizod z rzeźbą. Także w tej chwili uczę i w tej chwili dalej maluję. Brawo, dziękujemy. A oprócz tego oczywiście jestem nauczycielką jogi, bo to też oferujemy w naszym 'Watersway. Także no, jakby moja praca z ciałem jest
też od bardzo dawna i zaczynałam jako tancerka. W pewnym momencie trochę przeciążyłam kręgosłup, musiałam mieć operację i yoga właśnie wkroczyła w idealnym momencie, gdzie naprawdę pozwoliła mi dalej używać to ciało dosyć intensywnie, ale zdrowo. I teraz naprawdę chcę się dzielić tym. Wcześniej uczyłam tancerzy, ludzi, którzy tak że tak powiem, profesjonalnie i dość intensywnie traktują swoje ciało, ale w tej chwili, ale uważam, że jest to absolutnie dla wszystkich praktyka i dla w ogóle bez ograniczeń wiekowych, bez ograniczeń naszych ciał, momentów, w których jesteśmy w życiu i to jest coś, co tak naprawdę bardzo pozwala się wycentrować, być ze sobą, być ze sobą w zgodzie. Absolutnie nie trzeba być rozciągniętym, mieć niesamowitych możliwości w ciele, żeby praktykować jogę. I uważam, że to jest przepiękna praca w ogóle ze sobą, ze swoim duchem i z takim wewnętrznym rozwojem. Dlatego zachęcam po prostu i chcę propagować jakby tą przepiękną rzecz, jaką jest yoga wszystkim. Cudownie. Ach, Aguś, ty masz piękny Cześć. kubek, zauważyłam przed chwilą, miałaś piękny kubek, też taki piękny, Tak, artystyczny. pokażę, mam śliczny. Śliczny, To ja naprawdę. pokażę. Tak. Ja mam umazany farbą, A, ale duży. A tutaj mamy taką artystkę z Niką właśnie ulubioną i Nika ma taki śliczny burner właśnie też z tą pięknym Buddą, a ja Wow. sobie kupiłam taki kubeczek do picia, taki uspokajający kubeczek, cudny. idący w zgodzie z moim mindfulness. Mhm. A także dzięki Sofii jeszcze raz za zaproszenie nas do podcastu. Miałyśmy cudowną rozmowę wcześniej i tutaj wszystkie bardzo rezonujemy ze sobą i energetycznie i pod względem filozofii życia, także naprawdę myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Ja słuchajcie, mam na imię Agnieszka. Nie wiem, jakie jest najlepsze określenie na mnie, ale powiedziałam, że jestem przedsiębiorczynią i jestem założycielką beauty brand Be Please, skupionej na uważności, tak zwanym mindfulness i miłości samego do siebie i chciałabym propagować wśród nas wszystkich, abyśmy jakby odzyskiwali umiejętność połączenia się samych ze sobą na nowo, ponieważ w dzisiejszym pędzie, no niestety często zapominamy o sobie, zapominamy o swoim potencjale, a jest on nieograniczony i ponieważ sama przeszłam również transformację, pracowałam 15 lat w bankowości, no niestety odkryłam, że jest to coś, co mi nie służy, także obecnie jestem również coachem mindfulness, czyli trenerką uważności i staram się pomagać ludziom zwolnić tempo, odzyskać spokój, no i odkryć siebie na nowo. I odkryć z powrotem naszą pewność siebie, którą każdy z nas gdzieś tam ma czasem uśpioną. Brawo, brawo. Także to super. tyle w skrócie. No i chyba najważniejsze, ponieważ jest to tutaj nasze dziecko, najnowszy projekt. Jestem również współzałożycielką Water's Way, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak jest. Gdzie tak dodatkowo jest. przepięknie grasz na wszystkich tych instrumentach. No właśnie. Robiąc koncerty soundbuffu i to jest też cudna umiejętność. I tutaj Be Please jest również z nami zazwyczaj obecny, ponieważ robimy face fitness, masaże twarzy, no ale o tym to wszystkie rytuały właśnie mindfulness i prowadzące do właśnie odkrywania siebie na nowo i połączenia samymi ze sobą, także tutaj będziemy więcej na ten temat zaraz mówić zapewne. Tak, tak, oczywiście. Wow, to już po prostu, zobaczcie, jaki ogień już idzie z Was. Bardzo mnie inspirujecie, bo obie, Nika swoją artystyczną duszą, a Aga, ty masz po prostu taki ogień, że ty chyba zapalasz, wiesz, jak ta zapałka wszystkich, którzy stoją wokół ciebie. Tak, bo wiesz co, tak, wspominałyście o waszym projekcie, ale może wcześniej, nim jeszcze się rozwiniemy, opowiedzcie w ogóle, skąd wy się znacie, bo wiem, że też jest bardzo ciekawa historia. Historia jest bardzo ciekawa. Myślę, że wszechświat po prostu miał na nas taki plan, że no nie mogło być inaczej, musiałyśmy się poznać po prostu. Ja i Nika znamy się jeszcze z Polski, z Warszawy, gdzie Nika była instruktorką tańca jazzowego w szkole tańca Riviera, gdzie również uczęszczałam na taniec. Tam się poznałyśmy.
dwie młode dziewczynki, pełne marzeń. W jakiś sposób na pewno ta kreatywność też nas połączyła, ponieważ obie jesteśmy zainteresowane sztuką w szerokim tego pojęciu. No ale to był jednak krótki okres czasu, kiedy się tam w Polsce gdzieś tam nasza historia splotła i nie znałyśmy się, szczerze mówiąc, tak dobrze. Natomiast no, życie się tak potoczyło, że ja wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych prawie już 15 lat temu, 15 lat, no tak. No i Nika również, tylko poniosło nas w różne części Stanów Zjednoczonych, natomiast byłyśmy w jako takim kontakcie, wiedziałyśmy o swojej obecności, ale nigdy nie miałyśmy okazji się spotkać i dopiero w jakiś sposób, no nie wiem, splot wydarzeń, ale też jakiejś tam podobnej transformacji, którą obie przechodziłyśmy w życiu, takie życiowe struggles, jak ja to nazywam, połączyły nas przy jakiejś jednej zwykłej rozmowie na Messengerze, zupełny przypadek, no i tak od Wigilii zeszłego roku jesteśmy po prostu nierozerwalne w swoich, nie wiem, dążeniach, marzeniach, po prostu mamy podobne wartości, które reprezentujemy i czujemy się niezmiernie autentycznie i będąc ze sobą. Jest to po prostu taka niezatrzymywalna siła i po prostu ta autentyczność jest czymś takim, co jest niesamowite tutaj, gdzie możemy się poczuć po prostu sobą i wykreować coś naprawdę cudownego. Także mamy masę pomysłów, masę inspirujących właśnie historii i zamierzamy działać w najbliższym czasie nad różnymi fantastycznymi projektami. Także, no nie wiem, to jest po prostu niesamowite. Ja lubię mówić, że właściwie zaczęłyśmy rozmawiać w zeszłym roku i nigdy nie skończyłyśmy, bo tematów mamy zawsze tyle, że naprawdę ten czas jest niewystarczający dla nas. Ilekroć my się spotykamy, to w ogóle jest milion rzeczy do poruszenia i potem wracamy, każda do siebie i dalej piszemy, nagrywamy sobie, że Boże, jeszcze nie porozmawialiśmy o tym, o tamtym. Więc to pokazuje, jak bardzo jesteśmy dobrane, jak bardzo się właśnie nawzajem inspirujemy do działania, bo mamy masę planów no i świetnie to wszystko nam póki co Tak, idzie. ja wiem, że mi teraz kamera uciekła, wiem, to już wy mnie nie widzicie, ale mam nadzieję, że słyszycie, tak? Słyszymy. Tak, no to Też takie, Sofii, tak? tak, wszystko super. Nie no, historia wasza jest no niesamowita, a ja jak was poznałam, też nie całkiem niedawno przecież, jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu. Czekajcie, już powinno być wszystko Tak, skoczyć. To ja myślałam też, że właśnie znacie się, że was, no tak jak mówiła Aga, jesteście po prostu takie nierozłączki i tak ze sobą fajnie się uzupełniacie też, nie? Bo każda z was jest troszeczkę inna, ale ten taki core jest główny, taki sam, który propagujecie, więc już jesteśmy. Tak, Zdecydowanie. super, dziękujemy za Masz rację, ja myślę, że to właśnie wynika z takiego właśnie poziomu wartości i poziomu też świadomości, na którym jesteśmy po Tak. prostu gdzieś tam na tym samym poziomie tego, także To zdecydowanie. Pięknie. Pięknie. To wy, okej, możecie jeszcze powiedzieć, gdzie wy jesteście ulokalizowane, gdzie mieszkacie w tym momencie? Ja jestem w Sarasocie na Florydzie. Okej. ja jestem w Tampie, na Florydzie, Tampie, no. to jesteśmy Okej, półtorej godziny od siebie z Niką, jeździmy Tak. cały czas do siebie, także organizujemy eventy w różnych częściach Tak. Florydy, więc No właśnie, jesteśmy... no i teraz zacznijmy o tych eventach, bo słowo Water's Way już się pojawiło kilka razy i co to jest takiego? Co to jest za projekt? Water's Way, chciałyśmy stworzyć przestrzeń do odkrywania bliskości, tak naprawdę. Do tego, żeby ludzie rozumieli, na czym polega bliskość nie tylko z innymi, ale też oczywiście, dlatego że ja i Agnieszka mocno wierzymy, że kontakt z drugim człowiekiem jest przepiękny i jakby warty kultywowania, pielęgnowania i powtarzania oczywiście. Natomiast ta bliskość do siebie jest tak kluczowa, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie siebie pokochać i być autentycznymi. I tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie otworzyć się do ludzi, poczuć się bezpiecznie sami ze sobą, ten kontakt z drugim człowiekiem jest taki pełniejszy i na głębszym poziomie. I piękny właśnie przez to. Więc chciałyśmy stworzyć taką przestrzeń, gdzie ludzie się spotykają i jednocześnie pracując nad sobą,
nad tym połączeniem ze sobą, uczą się też relacji z innymi, uczą się bycia otwartym, uczą się wiedzą, uczą się zaufania temu, że mogą po prostu być bezpieczni w naszej przestrzeni, że inni ludzie są dobrzy, bo bardzo wiele osób, które do nas trafia, tak naprawdę jest po przejściach rozmaitych, traumatycznych, czy to z dzieciństwa, czy teraz, czy po jakichś związkach i no, to ich poczucie zaufania jest mocno zaburzone, a też zaufania do siebie, bo niektórzy ludzie są po prostu w związkach, na przykład, które były często mylące z jakimiś toksycznymi partnerami, którzy no, zupełnie zaburzyli jakiś taki porządek światopoglądu o sobie i o świecie na zewnątrz. Więc ludziom potrzebny jest taki znowu powrót do siebie, do tych własnych potrzeb, do tego słuchania siebie po prostu. I poprzez te wszystkie aktywności, które oferujemy, czy to my, ja i Agnieszka, czy też jakby w kolaboracji z innymi ludźmi, z innymi profesjonalistami, no to są to takie holistyczne metody do tego, żeby właśnie połączyć się ze sobą i poczuć się lepiej. Więc taka przestrzeń. Fajna przestrzeń. Działamy poprzez łączenie wellness, poprzez łączenie terapii sztuką, ale tak jak już Nika wcześniej wspomniała, dźwiękiem, poprzez wszystkie możliwe metody mindfulness, czyli trenowania uważności, łączenie się samym ze sobą, z naszym oddechem i umiejętność bycia tu i teraz, dlatego że no niestety problemem w dzisiejszych czasach jest to, że ludzie wybiegają albo w przyszłość, czyli żyją albo w przyszłości, albo w przeszłości, natomiast jest tak ciężko skoncentrować się na byciu tu i teraz i czerpania po prostu radości, nawet z takich małych chwil, małych kroczków, które możemy zrobić, a te małe kroczki doprowadzą nas do tych większych i do osiągnięcia czegoś pięknego, bo nasze możliwości są po prostu nielimitowane. No ale niestety no, musimy odnaleźć właśnie tę przestrzeń, tak? Jesteśmy często przestymulowani przez życie w świecie wirtualnym, tak? Przez bodźce, które atakują nas z każdej strony. Po prostu chcemy ludzi zatrzymać i powiedzieć: hej, zatrzymajcie się, zobaczcie, życie jest piękne, połączcie się samymi ze sobą, z naturą, z otoczeniem. I w momencie, kiedy robimy tą pauzę, tą przerwę, jesteśmy w stanie tak wiele odkryć. Więc chcielibyśmy ludzi nauczyć właśnie tego awareness, tej uważności po prostu na świat, na życie, na ich samych i na ich nielimitowany potencjał. Bo tego, czego bardzo brakuje w naszym życiu w tej chwili, właśnie przez to, że no, większość życia gdzieś odbywa się wirtualnie, albo przynajmniej no, w dużej mierze, to mimo tego, że oczywiście mamy, wiecie, po setki, tysiące znajomych, tak naprawdę no, czujemy się trochę odizolowani, trochę samotni i nawet pisząc miłe słowa do swoich przyjaciół, znajomych, takich nawet prawdziwych, to jest zupełnie co innego niż naprawdę spotkać się twarzą w twarz, posłuchać czyjegoś również oddechu, spojrzeć komuś głęboko w oczy, posłuchać jego głosu, posłuchać jak on się wypowiada, czy w tym momencie przechodzi coś ciężkiego, czy bo przez tylko po prostu klikanie w klawiaturę i przesyłanie sobie bitów tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, wiecie czego sobie dać, czułości. I WaterSway oferuje właśnie połączenie się z innym człowiekiem dlatego, żeby i ze sobą, żeby sobie najpierw tą czułość dać, nauczyć się jej sobie dawać, a potem móc się tą wspaniałą rzeczą dzielić, no bo my wszyscy naprawdę potrzebujemy takiej czułości, delikatności, uważności, to w czym Agnieszka się specjalizuje, żeby też te nasze kontakty z ludźmi nie były takie powierzchowne, na chwilę, mimo że nawet czasami nasze retreaty, mamy też mini retreaty, które są bardzo króciutkie, powiedzmy to jest tylko jeden dzień albo nawet kilka godzin, ale mimo to staramy się poruszać jakieś tematy, dawać sobie właśnie ten czas na wypowiedź, na to, żeby się podzielić czymś ważnym i naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją, jak ludzie się otwierają u nas na tych spotkaniach. Bo nawet te parę godzin, wiesz, jeżeli tak jak mówi Aga, jesteśmy tak zabiegani i tylko praca, dom, stresy i tak dalej, to nawet ludzie sobie nie zdają sprawy, nawet takie 2-3 godziny, taki sound bed, nawet przebywanie wśród
ludzi, którzy są w tej samej wibracji, bo mniemam, że zawsze przychodzą osoby przynajmniej z otwartym sercem, nawet może takie nawet czasem, które pierwszy raz nigdy nie miały do czynienia, ale Tak. przynajmniej są otwarte, bo przecież nikt Tak. na siłę I to jest nie cudowne. Więc przebywanie już w takiej atmosferze podnosi nasze wibracje i nawet takie parę godzin, wiesz, jakbyśmy to robili regularnie, nie wiem, raz w tygodniu chociaż 2-3 godzinki, to już to ma wielki wpływ na nasz w ogóle układ nerwowy i pięknie nas to granduje i widziałam wasze wideo i zdjęcia z plaży, to jest magicznie, bo widziałam też, często robicie tak przy zachodzie słońca też, jak już zachodzi. No i powiedzcie właśnie, w jakich warunkach właśnie, jak najczęściej się spotykacie? Tylko chciałam dodać, Sofii, że tak, do tego, co powiedziałaś, że to jest właśnie taki, wiesz, taki moment, który cię taki charging robi po prostu i taki reset. I my potrzebujemy się naładować tą energią, a najlepiej doładować się tą energią po prostu robiąc takie, słyszycie mnie? Tak. Okej, myślałam, że coś przerwało. Właśnie przebywając z ludźmi, którzy z Tobą rezonują, którzy dzielą się też tą wspaniałą energią, no i robiąc rzeczy, które służą dla Twojego ducha, dla Twojego ciała, dla Twojego umysłu, łącząc się z naturą właśnie, nie wiem, oglądając ten cudowny zachód słońca, tak jak ostatnio. W tym momencie mamy studio, ale robimy też dużo eventów w plenerze, ponieważ uważamy, że dostarczenie ludziom dodatkowego waloru, jakim jest natura i połączenie się właśnie z tą ziemią, z elementami, nie wiem, powietrza, ziemi, wody, jest cudowne po prostu i dostarcza niesamowitych wrażeń i też wizualnych, tak uruchamiamy wszystkie swoje bodźce i jeszcze tą swoją uważność zwiększamy. No i robimy coś, czego po prostu zapominamy, tak, bo jesteśmy wszyscy przemęczeni, przestymulowani, nie dajemy sobie czasu, żeby złapać ten oddech, a to nie wyjdzie na dłuższą metę, dlatego że to jest tak jak z samochodem, on się po prostu w pewnym momencie zużyje no i będzie problem, tak? Więc uważam, że to jest naprawdę cenne, co w tym momencie chcemy, z czym chcemy się dzielić z ludźmi. Na pewno działa to na nas, mamy to przetestowane na własnej skórze i wiemy, jaką transformację, te wszystkie rzeczy, którymi chcemy się dzielić z otoczeniem, jak to zadziałało dobrze na nas, więc wierzymy szczerze, że zadziała to też na ludzi, którzy będą w podobnej potrzebie, bo takich ludzi jest masa i przychodzą do nas, zgłaszają się z różnych przyczyn, czy też są, nie wiem, w depresji, czy też mają problem ze stresem dnia codziennego, niepokojem, przystymulowaniem, nie wiem, problemami związkowymi, żalem, bólem związanym z utratą kogoś bliskiego. Widząc, jak oni się do nas i otwierają, jaką potrafią, nie wiem, w przeciągu kilku godzin przejść taką zwyczajnie w świecie transformację, taką mini transformację, widząc uśmiech na ich twarzach, po prostu widzimy, że to, co robimy, ma po prostu znaczenie i sens. I to jest takie piękne i to tak karmi w taki dobry sposób naszą też duszę. Tak, w dodatku właśnie te zachody słońca też no, wybrałyśmy tą porę nie bez powodu. Oczywiście technicznie też jest to łatwiej, no bo w tak ciepłym stanie, jakim jest Floryda, no to wiadomo, że cały czas w słońcu się nie da, natomiast sam zachód słońca jest przede wszystkim pięknym zjawiskiem, a my potrzebujemy jako ludzie, naprawdę potrzebujemy doświadczać piękna, potrzebujemy doświadczać pewnego rodzaju estetyki. I nie zawsze, ale takiej na żywo, takiej naprawdę. A jest to, i też daje to możliwość podziwiania czegoś, co każdy z nas może mieć za darmo, co każdy może mieć właściwie w każdym miejscu na świecie, więc jest to też połączenie się z naszą planetą, z Matką Ziemią, z tym, jak bardzo my do niej przynależymy. No a poza tym spotykamy się, kiedy jest jeszcze jasno, po zachodzie słońca robi się ciemno, więc jest to też takie przypomnienie o tym, że całe życie to jest po prostu cykl, rzeczy przychodzą i odchodzą. Musimy się godzić z tym, co należy pożegnać. Czasami są to rzeczy, do których jesteśmy attached, po prostu przyczepieni. A po zachodzie słońca jakby no jest już ta przestrzeń na coś, żeby powitać nowego, ale też to, że każdy z nas ma dwie strony, mamy tą swoją ciemną, nasze cienie i tą jasną ze światłem, więc i też należy się nauczyć
to akceptować, bo nikt z nas nie będzie nigdy wspaniały, piękny i perfekcyjny, więc każdy z nas ma po prostu dwie strony i należy po prostu też rozumieć, skąd to się bierze i no tylko starać się po prostu, żeby to światło wychodziło Tak. naprzód. Tak, tak. Super, wiem, że znowu mnie nie widzicie, wiem, ale jesteśmy, nie szkodzi, są dwie piękne wy. Okej. Kochane, w takim razie powiedzcie mi, bo wiem, że teraz też chcecie organizować retreaty takie dalsze i takie kilkudniowe. Czy teraz możecie mi powiedzieć troszeczkę więcej, co macie w planach na następne parę miesięcy? Robimy okolicznościowe eventy, bo mamy tutaj duże zainteresowanie z różnych miast na Florydzie. Najczęściej z tego, co ja zauważyłam, Minika, to wszyscy skupiają się w okolicy Sankt Petersburga, który jest takim artystycznym centrum tutaj Tampa Bay, można powiedzieć też no, naszej części Florydy. Niemniej jednak mamy tutaj zapytania i znajomych w różnych częściach Florydy i jesteśmy właśnie, chciałyśmy dostarczyć tak mobilnie nasz experience i dlatego podróżujemy w tym momencie, więc będziemy miały event w Spring Hill, robimy eventy w Sarasocie. Planujemy również wybrać się do Fort Lauderdale, możliwe, że też w rejony Miami, także na razie chcemy tutaj również do naszej polskiej społeczności Tak. się odezwać, no bo jest ona liczna i uważam, że tutaj dziewczyny, ale też faceci mogliby zdecydowanie skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania. O no właśnie, czyli to nie jest tylko, czyli wasze spotkania nie są wyłącznie dla kobiet, tak? Nie są. Mamy przeróżne, tak, bo my w ogóle organizujemy też tematyczne spotkania. Na ogół są to po prostu koedukacyjne dla wszystkich, żeby też nikogo nie wykluczać. Oczywiście zupełnie małe dzieci, no jakby to nie jest dobry moment, żeby dla nich po prostu, ponieważ te spotkania wymagają jednak czasami ciszy, cierpliwości, no wiadomo jak to jest z małymi dziećmi, prawda, nie zawsze się da. Natomiast więc generalnie adresujemy to dla dorosłych. Lub starszych, powiedzmy, nastolatków. Tak. Natomiast i to są takie koedukacyjne, powiedzmy, dla wszystkich. Ale też organizujemy wyjazdy tylko dla kobiet. Mamy w planach wyjazd tylko dla mężczyzn również, jednak w tej chwili współpracujemy z kolaborantami mężczyznami, ponieważ no, chciałobyśmy, żeby jednak też jakiś mężczyzna był tam, czy mężczyźni, którzy poprowadzą i od strony takiej psychologicznej na przykład jakieś sesje, no i w tym momencie będą bardziej wiarygodni dla uczestników. Ale organizujemy też takie tematyczne spędy, że tak powiem, holistyczno właśnie lecznicze, że tak powiem, ale no wiadomo, to chodzi oczywiście o holistykę, o relaks, o mindfulness, na różne okazjonalne właśnie eventy typu, nie wiem, czyjeś urodziny, jakieś, albo dla matki i dla rodziców i dzieci, może to być matka i córka, nie wiem, matka, no to już jakby szukamy... Baby showers też. Tak, baby showers, wieczory panieńskie, wieczory kawalerskie, no jakby nie ma tutaj właściwie ograniczenia, jeżeli ktoś by chciał, dla seniorów, ktokolwiek by chciał po prostu skorzystać i poczuć się w takiej grupie, w której akurat on się z tą grupą identyfikuje, no to my jak najbardziej to wspieramy, bo ja uważam, że z Agnieszką zresztą, że no to poczucie przynależności jest też bardzo ważne, bo to też jakby powoduje, że czujemy się na swoim miejscu, ze swoim tribe, ze swoimi ludźmi, Tak ze jest. swoimi ziomkami i wtedy też ludzie się łatwiej otwierają. Bo... Teraz sobie pomyślałam, że kurczę, szkoda, że się nie znałyśmy na moim wieczorze panieńskim. To by było dopiero, nie? Na plaży, To było super. jakiś chill, zamiast gdzieś tam Tak, bo wiecie, pić bo po to- klubach. Oczywiście, właśnie, bo chodzi o to, że my promujemy zdrowe życie, ale to nie znaczy, że to wszystko jest, wiecie, super poważne i jakieś takie przerażająco uduchowione, bo czasami, Tak. czasami takie hasła ludzi trochę odstraszają. Tam też jest fan, ludzie się potrafią śmiać, ludzie potrzebują w ogóle się pośmiać, pobyć ze sobą i jakby czuć taką lekkość i to się dzieje, więc jakby jedno drugiego absolutnie u nas nie wyklucza. Właśnie powiem Ci, Nika, że wyjęłaś mi to z ust, bo chciałam o tym powiedzieć, że
No i tak u nas jest cały czas właśnie. Tak, znaczy generalnie rzecz biorąc, ja i Nika mamy w sobie ogromne pokłady radości i takiego wewnętrznego, śmiejącego się dziecka, które zwłaszcza się uaktywnia, jak jesteśmy we dwie. No i po prostu chcemy się też tą radością, bo mamy w sobie dużo radości, takiej joy po prostu, którą chcemy się po prostu dzielić ze światem, słuchajcie. No i tak jak Nika powiedziała, kiedy jest poważnie, to jest poważnie, ale chcemy też dodać takiej lekkości do naszych eventów. No i właśnie ta kreatywność, ta sztuka, ten art jest takim też fundamentem tego, żebyśmy odkrywali tą kreatywność sobie, tego Tak. wewnętrznego, jak Sofii mawia, autora, kreatora, bo Tak, każdy z nas, on śpi, czasem jest uspany po Oczywiście. prostu, trzeba go obudzić. I żebyśmy Tak, potrafili trzeba go się tym obudzić bawić. właśnie. Trzeba się tym bawić. To jest właśnie, dokładnie to jest to. Teraz jak wiecie, też właśnie prowadzę, teraz 4. tydzień będzie tego Drogi Artysty wedle Julie Cameron książki. I to jest właśnie o tym praktycznie, tak, żeby jednak obudzić, ale tak jak właśnie Nika mówi, czasem ludzie słyszą uduchowienie, spirytualność i rzeczywiście troszkę jakiś taki niepokój, lęk, nie wiedzą z czym to się je. Tak. I to samo z artystą jest, wiesz? Dużo miałam też, jak zaczęłam ten program robić, to wszyscy, że to tylko dla artystów, a ja nie jestem artystą. No jesteś artystą swojego życia, bo taka kreatywność jest nam potrzebna w każdej dziedzinie, codziennie, od zrobienia śniadania rano, musisz być kreatywna, co dzisiaj zjemy, co ubrać i tak dalej. To nie chodzi tylko, żeby, wiesz, osoba, która jest z beretem, ze sztalugą i z pędzlem, nie? Tak, tak. My też zawsze Tylko tak, to jest po prostu, my wszyscy jesteśmy kreatorami, reżyserami, autorami i tak Absolutnie dalej, więc im więcej, ale zobacz, Nika jest takim przykładem, że można tą artystyczną duszę, widzisz, ty nie jesteś zamknięta w jakiejś szufladce pod tytułem, nie wiem, rzeźbiarka czy malarka tylko farbami olejnymi albo wiesz, na tej zasadzie, tylko potrafiłaś tą swoją artystyczną duszę, zobacz, w ilu dziedzinach się rozwinąć. No to jest po prostu jakaś magia, nie? I to też nauczyło mnie, ja lubię się nazywać, że jestem taką, wiecie, w starym stylu wagą, która ma te ramiona, takie wiecie, to waga, tylko że ma Tak. wiele tych ramion. Tu taniec, tutaj sztuki wizualne, tu muzyka, tu właśnie jeszcze yoga i po prostu jak ja na każdą z tych ramion muszę mieć troszeczkę pozapełniane te rzeczy, bo inaczej po prostu czuję się taka niezbalansowana. I myślę, że to akurat jest jakby opis tego, jak ja czuję, ale myślę, że wiele ludzi właśnie potrzebuje tego balansu i bycie kreatywnym, pozwolenie sobie na tym, żeby się pobawić rzeczami nawet kraftowymi. Wiecie, to nie musi być wielka sztuka właśnie, Tak. prawda? Ale czymś, żeby manualnie, żeby naprawdę pobyć w tej naturze, manualnie się bawić, nie wiem, czy z kamieniami, z piaskiem, tak jak my na plaży, czy z muszelkami. To jest po prostu fan i to jest i to przynosi radość i to przynosi jakieś takie przeniesienie tej uwagi z tych wszystkich social mediów, czytania tych wszystkich często fejkowych rzeczy i takiego natłoku tej informacji do właśnie odwrotnej reakcji, zamiast wtłaczania sobie do głowy i głównie do właśnie umysłu, to my po prostu wyrzucamy z siebie te wszystkie emocje, które mamy poprzez jakąkolwiek kreację. Dlatego my z Agnieszką bardzo często wszędzie staramy się pisać na tych naszych czy ulotkach, czy ofertach, czy jak ogłaszamy różne retreaty, że żadne doświadczenie nie jest wymagane, jeśli chodzi o w ogóle o wszystko, bo nawet jeżeli prowadzimy jogę, no to też jest dla początkujących. Jak ktoś przyjdzie super zaawansowany, będzie wiedział, co robić, więc o to się nie martwimy. Dokładnie. Ale to jest właśnie te momenty takiej radości, jak wracamy do swojego dziecka, no to właśnie tak jak Aga mówi, to jest moment, kiedy jesteś tu i teraz, bo w tym momencie jak tworzysz, to tylko możesz być tu i teraz. Nie tworzysz wczoraj, nie tworzysz jutro, tylko tworzysz teraz. I nawet jak to są, wiesz, układanie muszelek przez 5 minut, to lepiej być te 5 minut skupionym. I to jest forma medytacji, wiesz, to samo, wiesz, co ja robię tutaj na swoich różnych warsztatach. Ludzie się też boją, bo ja nie wiem jak medytować, wiesz, myślą, że to musisz siedzieć w kwiecie lotosu. Chociaż wiadomo, że już się to zmienia, już jest coraz więcej świadomych ludzi, ale cały czas takie przypominajki, więc ja uwielbiam takie kobiety jak wy, którym się chce, wiesz, bo ludziom zauważcie, w większości po prostu się nie chce za bardzo robić, nawet jak same coś, same medytują, same chodzą tu i tam,
mało jest takich kobiet, które chcą się szerzyć tym dobrem, tak? I przypominać tym innym kobietom, innym ludziom, jak ważny jest ten taki błogostan, nasz wewnętrzny balans, tak jak Aga właśnie mówi. I to jest super, że to robicie. No, Bo oby wiecie, więcej takich. nie wiem, No. choćby to górnolotnie jakoś zabrzmiało i patetycznie, to naprawdę od siebie zaczynając jesteśmy w stanie zmienić ten świat, a przynajmniej to otoczenie wokół nas, bo my wtedy wybieramy, wokół jakich ludzi chcemy przebywać i bardzo nam zależy, żeby przebywać wokół ludzi, którzy też chcą zrobić coś dobrego dla siebie, a wobec tego no, automatycznie to się dzieje, że robią dobrego dla całego otoczenia. Więc to jest bardzo fajna misja i może bez jakichś tam wielkich słów, ale naprawdę ja się bardzo cieszę, że jestem w stanie w czymś takim uczestniczyć. Na razie na małą skalę, ale kto wie, może będziemy wielkie. Nie, super. I tutaj ja tylko, nasza dobra duszyczka Monika jest z nami, bo wy nie widzicie na YouTubie i też właśnie wysyła nam serduszka, przytulaski i mówi, że jest naszym ziomkiem. Jest! Moniczka, jej! Tak, Monieczka, Do zobaczenia w piątek, Monika. Tak jest. Monika będzie co-hostem naszego eventu w Sarasocie. Prowadzi przepiękną ceremonię. Ceremonię księżycową i journaling, czyli pisanie Dziennika. dziennika, więc Tak. no super, to będzie akurat ta część kreacyjna. Też Monikę przedstawimy. Dziękuję. Monika u mnie była też jakieś 2-3 tygodnie temu, ale na pewno zrobimy coś w czwórkę. I też Super. jak ja przyjadę w październiku, to nagramy właśnie sobie live'a i możemy sobie gdzieś tam na żywo po prostu nagrać, żeby była cała czwórka. Tararara. Super, super. Że tak sobie O! teraz takie przemyślenie jeszcze mam jedno, że to, że my z Niką teraz mamy no, taką świadomość, to nie oznacza, że my zawsze miałyśmy taką świadomość. To jest proces, tak? Proces głębokiego takiego duchowego odrodzenia, tak? Nam też to zajęło lata, naście lat, zaraz będzie 10, aż wstyd się przyznać, w każdym razie. Nie no, żartuję, ale ta transformacja jest naprawdę możliwa, to są tylko te małe kroczki, po prostu zrób ten pierwszy krok. Ludzie bardzo prokrastynują w dzisiejszych czasach, wiem to po sobie, wiem to po swoim dziecku, na wielu przykładach tego doświadczyłam, natomiast czasami nie zastanawiajmy się za dużo, po prostu to zróbmy. Na przykład, no nie wiem, nawet taka prosta czynność jak gotowanie czegoś, to powiem Wam szczerze, że dla mnie to też jest kreacją w ostatnim czasie, gdzie byłam totalnie zajęta przez lata pracując w banku, po prostu bez balansu między pracą a życiem rodzinnym. Ja nie miałam czasu nawet, żeby ugotować jedzenie, nie miałam czasu, żeby zadbać o swoją duszę, o swoje ciało, na nic nie miałam czasu tak naprawdę, dlatego też to w pewnym momencie no, musiałam przewartościować swoje życie, no ale nie o tym teraz. Chciałam powiedzieć o tym gotowaniu, że właśnie to jest takie fajne, że nawet jak próbuję coś takiego przygotować, to patrzę i na składniki, jak one wyglądają, na ich kolory, na ich zapach, potem sobie zamykam właśnie te oczy, jem i robię takie mindful eating, to jest też takie fajne, bo jesteś tu i teraz, nie? I wiesz, patrzysz, dotykasz tych składników i no cieszysz się, no tak jak nie wiem, to może być, dla mnie to jest forma zdecydowanie kreacji, potem oglądasz, jak to pięknie wygląda, no to jest cudowne, i takich rzeczy, takich prostych w życiu jest masa, których możemy się cieszyć. Oczywiście. Ja też, wiecie co, parę lat temu, jak parę razy wplatałam właśnie na takich warsztatach swoich, na przykład dawałam każdemu po jednej blueberry, jagodę i nastawiałam timer na 5 minut. I ja mówię, to teraz zamknijcie oczy, włóżcie tą jagodę do buzi i spotykamy się za 5 minut, nie? I o to chodzi, że ludzie nagle zaczęli odkrywać różne tekstury, że ta jagoda zawsze jak widzisz, bo to jest nasze takie instant życie teraz. Wszystko ma być szybko, tego bierzesz tą jagodę, łykasz, nawet jej nie gryziesz. A potem się okazuje, że wiesz, tym językiem i to się okazuje, że ona ma małe pesteczki i ma taką teksturę i ma lekko kwaśny na końcu jest. I potem jak zaczęli ludzie opowiadać, wow, kurczę, to jakiś inny wymiar jagody, nie? I właśnie to może dajmy naszym słuchaczom może jakieś takie szybkie praktyki proste, może nie szybkie, tylko proste, które mogą sobie właśnie robić w ciągu dnia. Może coś właśnie z jogi, czy są jakieś proste ćwiczenia oddechowe, żeby tak się
Super Okej. pomysł. Bardzo Prowadzić dobrym, do właśnie tak, bardzo dobrym takim, w ogóle ja zawsze mówię ludziom, że jak uczę jogi, bardzo często im przypominam o tej pauzie pomiędzy wdechem a wydechem i następnie między wydechem a wdechem. My nie Okej. oddychamy naturalnie, że to jest wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Nie ma czegoś takiego. Zawsze pomiędzy nimi jest drobna pauza. I nawet zauważenie same czegoś takiego wymaga oczywiście skupienia, więc najlepiej położyć się gdzieś na łóżku czy na podłodze i zacząć obserwować ten swój oddech. Bez żadnego wymuszania, niczego, nie robienia, nie przedłużania tych pauz, naturalny oddech. I wtedy, i właśnie wtedy lubię ludziom przypominać, że jeżeli twój oddech potrzebuje pauzy, no to ty również jej potrzebujesz. Jakby ty musisz Tak. zawsze podążać za swoim oddechem. To jest twój nauczyciel, to jest twój największy nauczyciel. Musisz być z nim połączony, żeby cały czas się uczyć i rozwijać. No i właśnie go podążać za nim, czyli też robić sobie pauzy, słuchać tego oddechu, czy jest właśnie ściśnięty, czy jest krótki, czy jest przyspieszony, czy nie jest pełny, bo jeśli tak, to znaczy, że coś jest nie tak, przechodzisz w tym momencie jakąś emocjonalne wyzwanie, czy jakąś trudność, no ale też ty jesteś jakby odpowiedzialny za to, jak oddychasz. Możesz to zmienić. Nikt inny nie zmieni twojego oddechu, tylko ty możesz. I ja zachęcam ludzi nawet do czegoś tak zupełnie prostego, jak obserwacja swojego oddechu. A jeśli chodzi o techniki, no to myślę, że najlepiej jakby ludzie do nas przychodzili i wtedy jakby uczymy breathworkingu, rozmaitych Technik, nie? technik. No, oddech jest Tak. twoim najlepszym przyjacielem, tutaj 100% Absolutnie. zgodzę się z tobą i czasami, kiedy jest nam ciężko w ciągu dnia, czy jest to moment, nie wiem, trudnej rozmowy z szefem, problematycznej rozmowy z partnerem czy partnerką, wystarczy po prostu zrobić sobie tą przerwę, zanim powiemy coś może, no nie wiem, no niewłaściwego, tak? Dajmy sobie chłonąć. Weźmy głęboki oddech. Cisza dla wielu ludzi jest niekomfortowa, ale cisza jest tak naprawdę największym naszym przyjacielem i to też jest coś, co ja odkryłam, mówię personalnie i też chciałabym dzielić się tym z innymi, bo cały czas wszystko mówimy szybko na wydechu, byleby powiedzieć. Nie słuchamy nawet tego, co ktoś mówi, bo już myślimy, co my chcemy powiedzieć. No i tak to niestety wygląda. Natomiast Poza jeszcze... tym, cisza jest też, no właśnie, to jest niesamowite, że cisza mówi. No właśnie cisza mówi, jeżeli się czujesz niekomfortowo podczas trwania tej ciszy, no to bardzo wiele też mówi o tym, że też jeszcze masz jakąś nieprzepracowaną rzecz w sobie. Dlaczego czujesz się niekomfortowo? No właśnie warto zadawać sobie te pytania. Nie zawsze też od razu pojawia się odpowiedź i to też jest okej, bo ludzie często bywają sfrustrowani tym, że no ale zadaję sobie pytanie i nie wiem. Są niecierpliwi, nie? Bo są niecierpliwi, ale wystarczy też właśnie trzeba to zaakceptować i ta odpowiedź przyjdzie, jak już naprawdę będziemy gotowi tą Dokładnie, odpowiedź właśnie, usłyszeć. dokładnie. To tak samo, wiesz, jak uczeń jest już gotowy, to nagle przychodzi, znajdzie się nauczyciel. Więc oczywiście super. Co jeszcze byście mi powiedziały? Teraz może tak powróćmy do jakichś fun facts. Aga, coś o tobie i potem o Nice. Co tam takiego możesz nam powiedzieć? Mam powiedzieć fun fact o sobie, tak? Czy fun Tak. fact o Nice? Możecie zrobić tak. Nie, o sobie. Nie, Bo ja o nie wiem, sobie. bo ja nie wiem jak jest. Znaczy, no wiesz, wiem wiele, ale nie wiem. Dobra, Tak. Okej, to skupmy się na razie na tym, a jak się spotkamy za kilka tygodni tutaj na Florydzie, to się podzielimy tym drugim fun factem we 4. Dobrze. We 4, tak? Bo jeszcze Monika będzie też. Tak. Okej, a fun fact o mnie, dobrze, to tak w granicach, że tak powiem, przyzwoitości. Ja mam w domu, słuchajcie, całe zoo. Posiadam 2 pieski, jednego kotka, mam 2 papuszki również. No i jeszcze mam teraz pieska, któremu robię dom zastępczy, czyli tak zwany fostering mu robimy. No i nie ukrywam, jest to dosyć dużym challenge'em jeszcze przy dorastającym nastolatku w domu. No,
jakoś sobie daje radę i te zwierzątka, jak już mówimy o mindfulness i grounding, to powiem Wam, że one trzymają mnie po prostu w present moment, w now tak zwanym, ponieważ tu słyszysz, że Ci jakiś ptak śpiewa, tu słyszysz, że Ci pies szczeka. Przede wszystkim musisz zapewnić tym istotom opiekę, tak? Nie masz czasu, żeby popaść, nie wiem, w jakiś smutek, depresję, bo wiesz, że jesteś odpowiedzialny po prostu za kogoś i to jest fajne. Także to taka ciekawostka. Matko, ja nie wiem, no ja mam wszystko związane z tym, że po prostu no jestem jaka jestem, ale miałam się urodzić Jesteś chłopcem, super. nie wiem, to może tyle. Miałam się urodzić chłopcem, bo jestem drugim dzieckiem z 3. Mój brat to w ogóle jest nieplanowany, zawsze się śmieję. Ciebie, jak się z nim kłócę, to zawsze mówię, ciebie miało tu w ogóle nie być. No i teraz wszystko wyjdzie na jaw na live. Tak, ale to jest wspaniałe oczywiście, Boże. Ja kocham mojego brata w ogień bym za nim poszła. Natomiast po mojej siostrze moi rodzice chcieli mieć synka i to miał być koniec. No, ale niestety urodziłam się dziewczynką. Natomiast coś z tej ich intencji chyba zostało, bo ja uwielbiam te wszystkie, wiecie, wiertarki, szlifierki, ślusarki, lakiery, kleje, gwoździe, po prostu to jest mój vibe. No generalnie uwielbiam, dobrze się w tym odnajduję. To chyba tyle. Super jest fakt, naprawdę. Super, bardzo, ale to tak jak ja, przecież wszystkie meble u nas to właśnie ja składałam, nie mąż, bo ja właśnie mam super. wielką radość. Im większa instrukcja obsługi CK, tym dla No, mnie to tutaj jest- to to jest jest super. mój moment medytacji. Dokładnie. Powiem nie, to wam, jest- że I ta zamówiłeś- satysfakcja, jak coś już się zrobi. Dokładnie, to jest dokładnie. Super. Sobie rzeczy tak manualnie składać, coś robić, ale to tak no mam jakieś swoje limity. No nie jestem aż tak tutaj takim fachowcem jak Nika, ale na przykład Spoko, dzwoń. Dam ci dobre stawki. no, jakiś barter znajdziemy, co? Tak. Coś, no my tak ze wszystkim. Widzę tu, że Monika jeszcze napisała a propos, bo tu z opóźnieniem troszeczkę mamy, a propos tej ciszy, co mówiliśmy, to i napisała in silence you find your answers. Tak, czyli taka Pięknie. prawda w tej naszej ciszy znajdujemy, tylko musimy właśnie, a czekajcie, a powiedzcie mi jeszcze, jaki wy macie, jakie plany na przyszłość, jak widzicie ewolucję Waters Way? Jeszcze, Sofii, taka jedna rzecz, co mi przyszła na myśl. Chciałam się podzielić jeszcze fun faktem takim o nas. Dawaj. Jeśli możemy, bo w sumie tak No mi teraz możesz, to oczywiście. przyszło do głowy. Nie będziemy Aha. tak mówić, wiesz, personalnie jedna o drugiej, ale jest taki jeden fun fact o nas. Jest taki fun, ale też real, bym powiedziała, którym chciałabym tutaj się personalnie podzielić, to, że ale chyba nawet wspomniałyśmy o tym na początku, że ja i Nika, jak jesteśmy we dwie, to czujemy się tak autentycznie przy sobie, tak i tak budzimy w sobie tą taką wewnętrzną dziewczynkę, taką radosną dziewczynkę i włącza nam się taki tryb po prostu no szaleństwa i robimy różne śmieszne rzeczy wtedy i to jest takie cudowne, takie fajne, na przykład, no nie wiem, ostatnio jak byłyśmy w Meksyku, gdzieś tam się zagubiłyśmy w takiej lokalnej wiosce, no i po prostu nie ma żadnych strachów, nie ma żadnych lęków, jesteśmy zadowolone w sumie, gdzie byśmy nie były, to jesteśmy zadowolone, poradzimy sobie w jakiś sposób. Zaczęłyśmy po prostu tańczyć na środku ulicy, tam były jakieś zwierzątka, kurczaki inne, no i po prostu włączyło Nie, nam tak, się, to ktoś był tam taki słuchał. koguci taniec po prostu i Tak, wszyscy nagle koguci się taniec. podłączyli, zaczęli się śmiać z nami, w Tak. ogóle jakiś, wiesz, no ale to jesteśmy właśnie my, no taka się włącza głupawka na poziomie, bym powiedziała. No. Tak. No po prostu jak nie mamy na nic wpływu, to po prostu trzeba to odpuścić, no bo jeżeli nie ma Tak. się co frustrować, mogłyśmy znaleźć wtedy drogi po prostu, a usłyszałyśmy jakąś tam folkową muzyczkę meksykańską i te kurczaki, i te koguty piejące gdzieś tam, jakoś tak nas to, nie wiem, po prostu nawzajem mega rozśmieszyło. To znaczy była jeszcze jedna historia z wężem, który był na środku No, ulicy, nie tak. tylko kurczaki, no to wtedy Tam to już w było ogóle dużo się bałyśmy przejść. Waliłaś się w tego węża, nie wiem, butem czy pkijem, nie wiem już. Znaczy Kamieniami, próbowałaś no go patrzyłam, przepędzić. Tak, nie chciałam się zbliżać, ale w każdym razie właśnie straciłyśmy drogę
Ja jeszcze mówię o tych kurczakach, wiesz, i o tej muzyce i o tym tańcu. Stwierdziliśmy, dobra, co się mamy przejmować, więc zaczęliśmy tańczyć na środku tej drogi i zaczęli się pojawiać ludzie i dzięki nim tak naprawdę, no potem odnalazłyśmy tą drogę, bo oni nam powiedzieli, gdzie iść, a tak to byśmy się stresowały, chodziły w jedną stronę, z jednej do drugiej i po prostu bez sensu, więc naprawdę myślę, że wysyłałyśmy dobrą energię do wszechświata i się Tak, opłaciło. i tutaj już abstrahując od tego, że żartujemy, to powiem Wam, że właśnie fajne jest, jak reagujemy, z jakiego progu świadomości wychodzi nasza reakcja. Jeśli mamy taką sytuację, możesz oddać kontrolę lęku na przykład i lęk wtedy bierze górę i startujesz z bardzo niskiego pod względem frekwencji i progu świadomości, czyli lęk, nie wiem, lęk, stres, i od razu automatycznie zamykasz się na to, że nie wiem, że ktoś ci może czy pomóc, czy tak jak myśmy rozwiązały sytuację, po prostu z zupełnie innego progu świadomości, po prostu odpuściłyśmy kontrolę, była radość, był śmiech, była życzliwość i nagle dzieją się zupełnie fantastyczne rzeczy, tak? I masz ze sobą community i każdy chce ci pomóc i jesteś otwartym, radosnym człowiekiem, tak? I to jest właśnie fajne, jest takie wtedy energetyczne przyciąganie innych też do ciebie. To jest spoko, myślę. Albo w ogóle nie masz co martwić na zapas, wiesz, bo jak masz takie zaufanie rzeczywiście, że ten wszechświat cię tak prowadzi, to ja tak mam ostatnio, że kompletnie już przestałam w ogóle się irytować, nawet jak teraz co chwilę mi kamerę ucina, no to jest życie po prostu, no co zrobię, nie? Na pewno nie pozwolę, że mi się ciśnienie podniosło. Poza tym to, tak jak mówiliśmy od początku, taka próba. Wiem, że nas na Instagramie nie ma, jest tylko na Facebooku, bo coś jednak nie poszło, ale trudno. W każdym bądź razie lecimy dalej. My się widzimy i słyszymy. Tak. Czekajcie chwileczkę. Tak jest. Tak. No, już jestem. Tak, więc radość przede wszystkim, a poza tym nawet na skali Hawkinsa radość jest nawet wyższa od miłości, więc fajnie jak sobie pozwalamy na takie momenty, tak jak właśnie Nika mówiła, samo tworzenie dla tworzenia w ogóle bez żadnych oczekiwań, tak, że z tego już ma wyjść jakiś obraz, który jakaś galeria powiesi sobie na ścianie, tylko po prostu nawet jak mamy coś zrobić i nie wiem, zaraz to wyrzucić, nie wiem, ta chwila takiej radości i takiej beztroski, nie? Oczywiście. Którą mamy w sobie. Ale każdy to ma w sobie też. Tylko musimy czasem sobie przypomnieć w przyszłości, wrócić, zamknąć oczka i sobie przypomnieć, co nam sprawia tą radość. Czy taniec właśnie, czy śpiew, czy nie wiem, właśnie babki z piasku, cokolwiek, nie? Pewnie, oczywiście. Tworzymy, Nika, możesz tutaj powiedzieć, bo to jakby nie chcę w Twoją kompetencję wchodzić, ale jakby to, co tworzymy z muszelek, to też jest ten impermanence właśnie, to Tak, no akurat oczywiście na plaży mamy ograniczone możliwości, że tak powiem, art supplies, więc z jednej strony mamy je, więc to już jest dobrze, ale z drugiej strony nie możemy mieć, to nie jest cały wielki sklep, gdzie możemy się zaopatrzyć w cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Dlatego powtarzamy taką ceremonię układania mandali, ale też nie zawsze, bo to też mamy ograniczony czas i po prostu czasem robi się już ciemno i to trochę się robi wtedy uciążliwe tak naprawdę, a przecież nie o to w tym chodzi. Natomiast w momencie, więc czasami wymieniamy i robimy zupełnie jakieś inne rzeczy, tak jak w najbliższy piątek będziemy robić właśnie journaling. Pisanie O właśnie, dziennika. to może powiedzmy, gdzie się spotykamy w następny piątek, czyli który to będzie? To będzie Pojutrze, 26, tak, 26 września Okej. o 6 godzinie na Siesta Beach w Sarasocie. O, piękna plaża, byłam tam nieraz. No ona przecież kilka lat temu wygrała taki konkurs na najpiękniejszą plażę w całych Stanach, więc Okej. naprawdę warto. Czyli powiedzcie, jak się w ogóle można z Wami skontaktować? Gdzie Was można znaleźć? Jesteśmy na Waters Way Retreat, tak się nazywa nasz profil i zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. I można do nas po prostu wysłać wiadomość prywatną, jeżeli ktoś będzie chciał do nas dołączyć. Jeszcze jest kilka spotów, także jest szansa. I w dzień przed, czyli jutro, prawda? Jutro jest czwartek?
Tak, tak. Tak, dzięki. To jutro wysyłamy jeszcze taką mapkę, doślemy bo to jest bardzo ogromna plaża i jedna z nas będzie już na miejscu, druga będzie czekała przy tym głównym wejściu, ale tam też jest, no to jest taka rozłożysta rzecz, więc dobrze, żeby ktoś na ludzi czekał w jakimś bardzo konkretnym miejscu i tam się zbierzemy i wtedy wszystkich zaprowadzimy na to miejsce na plaży, więc będziemy rozsyłać taką mapkę jeszcze konkretną. Fajnie, fajnie. Super. Tak, to na pewno ja jeszcze będziemy szerować wszędzie, jak tam, bo wiem, że dużo moich znajomych też się wyniosło na Florydę podczas naszej pandemii słodkiej, więc też powysyłam prywatne jeszcze wiadomości. No oczywiście jakbym była Dziękujemy. na miejscu, to już bym tam była Dzięki, pierwsza. Sofii. No oczywiście, no proszę cię. Czyli tak, czyli to się spotykamy i powiedzcie mi jeszcze, jak długo planujecie, bo o której jest teraz zachód na Florydzie? Około Tak mniej 8 godziny. Przed Okej, ósmą, okej. no. Czyli tak mniej więcej 2 godziny trwa 2,5 spotkanie? godziny, dlatego że po zachodzie słońca, no na pięknym, otwartej przestrzeni, pod gwieździstym niebem No tak. jest sound bath, więc wtedy jest to taki najbardziej magiczny moment. okej. Więc tak, po zachodzie słońca robimy sound bath za każdym razem. O, pięknie. Taki event składa się z takiej części zapoznawczej, robimy taki circle, ale nie jakiś super poważny, tylko taki fun circle, gdzie się zapoznajemy, dzielimy się właśnie intencją, dlaczego tu przyszliśmy, opowiadamy sobie jakieś fun fact o sobie, więc to jest taki icebreaker, to jest po prostu zawsze naprawdę świetnie sprawdzona formuła i potem nagle okazuje się, że każdy z każdym się zaprzyjaźnił i to jest takie super, że obcy stają się nagle przyjaciółmi i nie wiem, mają swoją grupę odniesienia. To jest naprawdę cudowne. Potem mamy blok jogi zawsze, którą prowadzi Nika. Czasami mamy też face fitness, no ale to nie na plaży, lub też beauty routine, jeśli to są stricte kobiece takie właśnie eventy. No i ja wtedy prowadzę to face fitness z moimi kosmetykami Be Please. Też bardzo fajne i relaksacyjne, bo uczę właśnie o mindful beauty. No i potem mamy jeszcze blok artystyczny, jeśli go mamy, no bo to staramy się urozmaicać lub też zapraszać innych kolaborantów, który prowadzi oczywiście Nika. No i na końcu kończymy zazwyczaj, no tak jak też Nika wspomniała, ponieważ mamy cudowny zachód słońca i kolory i po prostu magiczną atmosferę, kończymy z pięknym sandbath. To nie są tylko, to nie są tylko crystal balls, ale mamy szereg przepięknych, cudownie brzmiących instrumentów, które koją duszę i ciało i jest to absolutnie magiczna, cudowna chwila, niezapomniana, jeszcze pod osłoną pięknego nieba z gwiazdami, z zachodem słońca wcześniej, także naprawdę cudowny experience dla ducha i ciała. Ja jeszcze Super. dodam, jeśli chodzi o jogę, bo to też często ludzi wystrasza, że nigdy nie ćwiczyłem, nie umiem. Więc yoga zaczyna się też breathworkiem. To są krótkie bloki i wszystko, bo no, mamy ten ograniczony czas, ale po breathworku jest hatha yoga, czyli taka gentle yoga, delikatna yoga, bardzo dla ludzi bez właściwie żadnego doświadczenia. No i oczywiście zawsze przypominam, że wszystko jest opcjonalne. Natomiast na naszym retreacie w Meksyku każdego dnia będzie zapewniona inny styl jogi. Przez hatę, vinyasę, restorative jogę, yin jogę, no, różne jakby spektrum właśnie tego, co yoga może zaproponować, żeby ludzie też poczuli, no bo dla niektórych będzie to w ogóle pierwszy kontakt z jogą, więc fajnie przedstawić im po prostu różne style, żeby wiedział, w której tak naprawdę czuje się najlepiej. No i w ogóle w Meksyku to będzie jeszcze bardzo wiele rozmaitych innych rzeczy. To na pewno jeszcze zrobimy jakiś dodatkowy live, no, tak, bo to już jestem też super excited. 26, przełom lutego i marca, jeszcze dopinamy wszystko na ostatni guzik. Byłyśmy tam, doświadczyłyśmy same tego, co chcemy zaproponować, łącznie z cudownym ośrodkiem w dżungli, z widokiem na ocean. Także niedługo będziemy szerowały więcej wiadomości, jak już tylko będziemy miały dopięte wszystko na ostatni guzik. Tak, koniecznie Jeszcze- śledźcie nas. O, oczywiście, tak, wszędzie linki damy, koniecznie. A jeszcze Aguś, czy mogłabyś, bo chyba nie wspominaliśmy dużo o Twoich linii kosmetyków naturalnych, ja bym chciała się dowiedzieć. Jak przyjadę, to ja bym też chciała, żebyś mi przygotowała taki komplecik, bo bym chciała Tak, zabrać ze sobą. oczywiście, masz komplecik, już tutaj wszystkie moje dziewczyny mają kompleciki, Nika ma komplecik, Monika ma komplecik. Ja jestem fanką. Monika też słyszałam, że jest zadowolona. No słuchajcie, Jest. cieszę się bardzo, bo dzisiaj
Miałam nawet taką rozmowę też na temat mojej linii kosmetycznej z osobą, z którą współpracuję w dziedzinie marketingu i powiem Wam szczerze, że no, rynek jest przesycony kosmetykami, po prostu kosmetyki wrzeszczą, krzyczą do nas z każdego możliwego po prostu kanału mediowego, więc no, ja chciałam stworzyć coś innego, coś co będzie po prostu bardziej takim rytuałem, ponieważ żyjemy w takim pędzie życia i nie jesteśmy w stanie nawet nałożyć kremu czy w ogóle kosmetyku z intencją, nie wiem, poczuć jak to pachnie, jaką to ma teksturę. Jak się czujemy z tym, jakie to jest w ogóle odczucie, czyli znowu mówimy o mindful ritual. Jeśli każdą rzecz, którą możemy robić w ciągu dnia, od gotowania poprzez ubieranie, czy też właśnie nakładanie kosmetyku, możemy to robić mindfully, łącząc się ze sobą i będąc tu i teraz, obecnym. I to jest coś, co wyróżnia moją markę. Oczywiście ona pięknie pachnie, no musi pięknie pachnąć też, no bo ale jest przede wszystkim naturalna. Kosmetyki są tutaj produkowane w Clearwater, czyli blisko mnie. Uczestniczyłam właśnie w dobieraniu zapachów, w tworzeniu tej formuły, więc dużo mamy składników takich jak miód, jak manuka, właśnie honey, który ma świetne też właściwości przeciwzapalne, no i też nawilżające, kojące, także czasami ludzie nawet mówią, że jak nakładają ten kosmetyk, bo jak robimy face fitness, V Please, to mówią, że to tak pachnie, że chcieliby to zjeść. Ja Więc tak no, mam. Tak. no ale to już słyszałam kilka To takich jest komentarzy. jedyna wada tego kosmetyku, że nie można go zjeść. Ale właśnie moim celem jest zwiększanie tej uważności na to, żeby używać kosmetyków z intencją, z uważnością, żeby, nie wiem, wziąć oddech, zatrzymać się na chwilę, zrobić tą pauzę, a nie w biegu wszystko. I nawet powąchać, jak to pięknie pachnie, pomyśleć z jakiego to jest, właśnie z czego to jest zrobione, że to jest, nie wiem, miód nawet, który ma tak cudowne właściwości, jest to częścią natury, jakby nie patrzeć, także no, tak bym Co to ja ujęła. bardzo, bardzo lubię robić, Agnieszka ma wspaniały cleanser, to jest, ona ma wszystkie kosmetyki, naprawdę lubię i nie mówię dlatego, że jest moją przyjaciółką, ale naprawdę nie jestem typem osoby, która siedziała gdzieś tam w kosmetykach i sprawdza, czy jak było przed i po, w ogóle dla mnie nigdy nic nie działało, zawsze byłam taka, no nie wiem, może to działa, ale nie na mnie. Natomiast z kosmetykami Agnieszki mam tak, że ja może to kwestia wieku, nie wiem, ale ja czuję zmianę na mojej skórze, że jest bardziej nawilżona, przede wszystkim bardziej nawilżona i to mi jakby było taką moją potrzebą zawsze, więc super, bardzo się z tego cieszę. A dodatkowo, ponieważ wydawało mi się, że to tak, ja w ogóle nie wiem, czy tak powinnam to używać, Agnieszka, więc wybacz, ale ten cleanser ja sobie kładę również jako maseczkę i sobie na przykład na 2 godziny zostawiam na twarzy, wtedy sobie na przykład czytam i to tak przepięknie pachnie, bo właśnie ten zapach jest tak przepiękny, że nie chcesz tego zmyć i to jest właśnie dobre, Aga, wiesz, do tego mindfulness, bo jeżeli tylko szybko zmywamy, myjemy twarz i dalej, to mi jest szkoda tego, bo to jest właśnie jak strata tego kosmetyku, bo on tak pięknie pachnie, że chcesz go mieć na sobie. Więc ja Boże, stwierdziłam, już że się nie będę- mogę doczekać. Nie, Już nie naprawdę mogę jest- doczekać. Naprawdę Ale to genialna jest rzecz. super, to jest super, co mówisz i też mnie to zainspirowało do dzielenia się z klientkami właśnie tym feedbackiem, który dałaś, żeby po prostu ponosić tą chwilkę, bo to Ci daje ekstra nawilżenie. Tak. Także to jest no super feedback, no dzięki Naprawdę. wielkie za to. Dzięki za Ale kosmetyki. bardzo fajnie, wiesz co, bo ja tutaj lokalnie korzystam z kosmetyków mojej też koleżanki Marty, Love Botanic, ona też robi naturalne kosmetyki, ale na pewno macie różną linię, więc ja jestem po prostu, proszę naprawdę, ja już przylatuję już na lotnisku, pierwszy chcę mieć już, albo przekaż Sophie, Monice, że tak, nie. proszę, żeby czekało na mnie. Będzie czekało na Ciebie, Sophie, przygotuję Ci, bo ja mam takie 4 hero products, mamy linię Okej. serum z niacinamidą i z witaminą C i też mamy Intimate Care Balm, bardzo uniwersalny, wielozadaniowy kosmetyk, także wszystko wytłumaczę jak przyjdziesz. Ale powiem Wam jeszcze, dziewczyny, taką ciekawostkę, no bo tutaj jesteśmy w naszym damskim gronie, że ludzie szukają tak naprawdę nie wiadomo jakich rozwiązań, szukają anti-aging products, robią tonę zabiegów na twarz i w ogóle wydają krocie na to wszystko. Natomiast powiem Wam,
no niestety to nam społeczeństwo narzuca, ale powiem Wam, że są takie 3 wskazówki, którymi chciałam się podzielić z Wami, dziewczyny, i też z kobietami, że tak naprawdę, co jest najważniejsze, to odżywiać skórę od wewnątrz, czyli pić bardzo dużo wody, no i od zewnątrz nawilżać, gdzie możemy właśnie tutaj położyć cleanser, zmyć makijaż, czy w ogóle jako face wash go użyć. Potem oczywiście witaminka C, która jest ważna i taki jest też must have. Natomiast przede wszystkim dziewczyny jeszcze SPF, no bo my tutaj na Florydzie żyjąc, no Sofii nie ma tyle słońca, ale jest też poważna zima, ciężka zima, taka jak w Polsce, nie? I po prostu trzeba używać tych SPF-ów, bo to też niestety prowadzi do starzenia skóry przedwczesnego. Więc takie proste wskazówki, ale naprawdę działają. A wiesz co, mam tu parę pytań od 2 czy 3 mężczyzn. Się pytają, czy też oni mogą stosować te twoje kosmetyki. Pewnie, że tak. Mój syn to stosuje na jakieś problemy skórne. Czy ja w ogóle mam też czasami problemy skórne, czy egzemę, i są kompletnie bezpieczne, nie ma najmniejszego problemu i mężczyźni uwielbiają mój produkt, tak samo jak kobiety, czyli cała rodzina może spokojnie używać. Bo często to jest takie pytanie, bo ja tu mam takie pytania co chwilę od mojego męża, jak ja mu próbuję nałożyć jakąś swój krem, to on mówi, przecież to nie jest dla mężczyzn, nie? Nie, weźmiesz mój produkt i mąż może używać każdy jeden. Produkt jest spokojnie, uniwersalnie można używać, nie ma problemu żadnego. Fajnie. Tak, tu Monika też właśnie pisze, że też robi maseczki i tak dalej, więc kocha, uwielbia. To będziemy tak robić kolaboracje, zobaczymy, może ja przywiozę jakieś 5 walizek i tu będę dystrybuować w Chicago, kto wie. A wysyłasz właśnie też kosmetyki, czy też sprzedajesz tylko lokalnie? One są sprzedawane, mamy je na Etsy, przez stronę internetową można kupić, także, no i też mam je w kilku studiach jogi. Tak, oraz robię z nimi eventy, jest to właśnie częścią naszych tutaj wydarzeń. No i to jest też taki element wellness, który ja chcę przemycać do naszych retreatów, takie słabe słowo, ale wiecie, po prostu jestem zaoferowana wellness i wszelkimi nowinkami wellness i właśnie to jest coś też, w czym chcemy się z Niką rozwijać i dawać ludziom takie wskazówki, jak można to wszystko fajnie, holistycznie połączyć. Ale właśnie super, że tak się dzieli. Przecież ja uwielbiam i nigdy nie mam problemu, jeżeli któraś kobieta robi co innego. Wiesz, ja robię Simos swój, bo też wyszedł z mojej potrzeby wspierania. Też wam opowiem o Simosie. Zresztą Ja muszę kupić pół Simos od walizki. ciebie. Ja przywiozę Ja już wam, powiedziałam kocham. mojej rodzinie o tobie i o Simos i po prostu potrzebuję pilnie twojego Simos oraz gumisi i wszystkiego, co masz, bo wierzę, że to jest dobry produkt, bo wiesz, tu jest Też, dużo takich naprawdę, produktów też. na rynku, ale ja nie wiem, ja się na tym aż tak bardzo nie znam, ale wiem, że to jest taki superfood. Taki superfood, dokładnie, dobrze mówisz. O tym też, o mój mąż. I tyle, co wiem o tym. Nie, to tak, to będziemy rozmawiać. Tu Monika też pisze, że mąż stosuje też twoje kosmetyki. No. A Sofii nie potrzebuje SPF, bo Sofii sama jest słońcem. No, super. Też tak może być. Miło. Tak, także super. A to wiemy już, Agnieszka, firma, bo Nika, jak ja widzę twoje prace No właśnie. artystyczne, to po prostu mówię, boże, mój No, ja człowiek. też. Bardzo I dziękuję. naprawdę, to patrz, masz jeszcze jakiś miesiąc, coś chociaż małego, ja bym chciała, ja bym chciała coś tu mieć twojego. Zobacz, ja mam taką piękną drewnianą ścianę, 200 square feet i zawsze jakichś moich takich przyjaciół, którzy tworzą cokolwiek. I w ogóle bym chciała, żebyście mnie zabrały do tego sklepu z tymi kubkami, bo ja też bym chciała mieć taki kubek. Który kubek? To ten chyba, który ma Ten Agnieszka. Aga ma taki kubek. Gdzie ty, A, skąd ty to- go masz? To jest To ja niestety ci- w ja ci internecie. Tak, to w internecie i to bardzo, co w ogóle jest To jest, To jest, słuchajcie, artystka z historią. Ona No. została dotknięta teraz przez North Carolina sztormy i huragan z zeszłego roku i ona robi to raz na parę miesięcy. Zrzut robi rozumiem. takich i robi live'a wtedy. Rozumiem. I to znika po prostu w godzinę. Nika mi to powiedziała, ja sobie myślę, matko, No. muszę to mieć. Bo No i myślałam, Nika że gdzieś ma- lokalnie, to jakaś artystka Śliczny lokalnie jest, u was. Nie, Okej. ja mogę też właśnie wyśleć ci informacje. No to, no nic, to będę ją molestować, może coś jeszcze stworzy. Podobno, Ale wiesz w co, ogóle
W Meksyku jest takie właśnie takie miejsce właśnie, się nazywa też Holistyka Tulum i to jest taki ośrodek i też tam mają klasy z rzeźby. I też możesz sobie, w ogóle Polka prowadzi, i możesz sobie zrobić, oni bardzo takie fajne, też z twarzami takie kubki robią, tylko niestety trzeba czekać 2 tygodnie, aż wyschną. A nie chciałam sobie, bo się bałam, że jak ona będzie miała wysyłać, to nie wiem, jest zawsze, może się stłuc gdzieś po drodze, jest jakieś ryzyko jednak uszczerbku, więc, ale to właśnie bardzo mi przypomina, więc koniecznie mi wyślij. Dziewczyny, chciałam Wam coś No. powiedzieć ciekawego odnośnie Dawaj. właśnie Niki Prac. Myślę, że to może zainteresować słuchaczy. Aha. Chciałam pokazać coś, co nas zainspirowało, co Nika stworzyła, co nas zainspirowało do tego, aby stało się logiem naszego Water's Way. Jeśli mogę to pokazać, po prostu tylko ściągnę to ze ściany i po prostu pokażę Wam, dobrze? Dobrze. Ja pamiętam, to ja w międzyczasie opowiem, Tak? jak No. Agnieszka była na dole u siebie w domu i rozmawiałyśmy, no, co zrobić, jakie logo, co w tym logo ma być i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że w tym momencie Agnieszkę coś olśniło i mówi, mam, czekaj, i biegnie na górę, biegnie po prostu i pokazuje mi, rzeczywiście. zrobimy To jest to będzie cudowna nasza mermaid. historia. To jest cudowna historia tego. O, proszę bardzo, to jest coś, co stworzyła Nika i to jest teraz właśnie nasze cudowne logo Water's Way, Pięknie. przepięknej syrenki. No. Także- Tak, to jest taka minimalistyczna grafika. Ja oczywiście robię w zupełnie innym stylu obrazy w tej chwili, ale grafiki były właśnie w tym stylu minimalistycznym, dużo też w stylu konstruktywistycznym, dużo geometrycznych form, bo to było mi w pewnym momencie bardzo bliskie. Bardzo lubię taką elegancję geometrii. I ta postać w ogóle powstała z koła. I dopiero później zaczęło się to jakoś tam ewoluować dalej. Więc Pięknie. no, bardzo się cieszę, że Agnieszka wpadła na ten pomysł i pamiętam to jej takie mam! I biegnie na tą górę po prostu, żeby pokazać, że to. I od razu jakby stwierdziłam, tak, to jest super. Po prostu Znaczy, bardzo... bo nasz grafik zrobił taką tragiczną robotę, po prostu załamałam się, jak to zobaczyłam. To było coś tak tragicznego, że Tak mówię, jak Nika, wszystko inne, no po prostu, jak tak. my nie zrobimy coś takiego, co będzie z nami rezonowało, to w ogóle tego nie... No musi to coś być takiego wow, nie? I to jest właśnie ten moment, gdzie masz taki boost kreatywności, jak tworzysz z kimś, kto rzeczywiście no, nadaje na takich samych falach, to wiesz, to się wzajemnie nakręca i to było Tak. takie piękne. No ja pamiętam ten dzień, to był taki jeden z takich fajniejszych naszych brainstormingowych dni odnośnie rozwoju biznesu parę miesięcy temu, no. No także zrobiło się troszkę progres do dnia dzisiejszego. To jest Zrobiłyśmy fajne. naprawdę kupę roboty od tamtego momentu i Ale fajnie, bo pięknie. zaczynamy mieć zainteresowanie ludzi, którzy nie tylko przychodzą, ale no, dostajemy super feedbacki. To jest No tak właśnie, motywujące. no właśnie. O tym feedbacku jeszcze porozmawiajmy, czyli czego można się spodziewać, co się z nami będzie działo po takim retreacie. Co słyszycie najczęściej od ludzi? Słyszymy, że ludzie po prostu nie, jakby sami siebie zaskakują, że na przykład nie sądzili, że się tak łatwo otworzą przy innych, że widocznie poczuli się właśnie na tyle bezpiecznie w tej atmosferze, którą stwarzamy razem z innymi ludźmi, bo to oczywiście nie jest tylko nasza zasługa, my jesteśmy tam tylko organizatorkami, powiedzmy, no mamy swój przekaz, swoją misję i jakby swój vibe, ale tam są też wiele innych osób, prawda? Bo to są osoby, bo to czasami jest 10 osób, czasami 20, więc no, nie każdy się nadaje przynajmniej wydaje mu się, nie każdemu się wydaje, że się nadaje do takiego powiedzmy publicznego gdzieś tam mówienia, a szczególnie o takich prywatnych jakichś przejściach. Oczywiście nic nie jest wymagane, to nie jest tak, że każdy musi coś powiedzieć, prawda? Kto czuje się na siłach, kto chce spróbować, to mówi. Ale co nas na maksa zaskoczyło, ludzie się mega łatwo dzielą i to takimi właśnie bardzo głębokimi rzeczami, jakimiś traumami, również, więc no to są trudne tematy, bo nawet czasami dla niektórych myślenie o tym już jest retraumatyzujące, co dopiero opowiadanie. Oczywiście to nie są jakieś takie sesje psychologiczne, żeby też to było jasne, prawda? To jest bardziej to są takie spotkania zapoznawcze. Kto chce podzielić się czymś takim głębszym i bardziej prywatnym, to robi, kto nie, to nie. Ale to nas bardzo zaskoczyło i właśnie też ten feedback, który dostajemy od ludzi, że sami byli zaskoczeni, że tak łatwo się dzielą.
albo że czują pewnego rodzaju transformację, tak jak Agnieszka na początku powiedziała, że jest to taka może mini transformacja, no bo też nie oszukujmy się, co po na przykład 3 godzinach jakiejś tam sesji można doświadczyć, prawda, transformującego. Natomiast no, coś się odblokowuje na pewno, więc to jest fajne, że ludzie tą zmianę w sobie zauważają na lepsze. No ale to piękne. Wiesz, dlaczego się dzielą? Bo wy stworzyłyście taką bezpieczną przestrzeń dla nich, bo jeżeli jednak czują się ludzie troszeczkę, no tak właśnie, Oceniani, muszą, czy... dokładnie, oni muszą się czuć taki, wy stworzyłyście ten taki, wiesz, safe container dla nich, gdzie oni mogą te swoje emocje się podzielić swoimi emocjami i dlatego to robią. To świadczy właśnie o was, bo Super. powiem wam, że nie w każdym kręgu, nawet jako osoba, która jako uczestnik czułam się na tyle bezpieczna, żeby dzielić się z innymi. To nie jest takie powiedziane, że o, zawsze siadam do kółka, do circle i z każdym się dzielę, bo to tak nie działa, więc dobra robota. Sofii, dzięki wielkie i no, my staramy się, myślę, że no, jesteśmy w tym, bym powiedziała, takie autentyczne, no, taki dostajemy feedback, bo chcemy bardzo pomagać ludziom i nam też kiedyś ktoś pomógł, też przeszłyśmy swój proces transformacji i tak jak mówiłam wcześniej, wiemy jakie narzędzia działają i po prostu chcemy to dzielić się w tym momencie tym z ludźmi, no i chcemy dawać ludziom dobrą energię i żeby było no, więcej dobra na świecie i tak działamy z serca po prostu, z tego punktu świadomości, jakim jest, nie wiem, dobroć, no miłość do drugiego człowieka, tak? No i ta Pięknie. autentyczność, która robi z nas właśnie ludzi właśnie pięknych, bo prawdziwych, gdzie i tak każdego dnia wchodzimy w jakieś role, zakładamy te maski, nawet chcąc, nie chcąc, no to jednak je zakładamy gdzieś tam. Zawsze żyjemy w jakimś kontekście, albo jesteśmy matkami, córkami, nauczycielkami, pracowniczkami, współpracowniczkami, no te role po prostu są nam narzucone przez świat, w którym funkcjonujemy i nie da się tak do końca z niego wyjść, więc żeby właśnie była taka przestrzeń, że tak, u nas właśnie da się z tego wyjść i po prostu pobądźcie ze sobą prawdziwymi chociaż przez chwilę i zobaczcie, jakie to jest fajne. Tak. No to jest to przepięknie jest obserwować takie transformacje u ludzi i tutaj na nas to też ma dużą siłę oddziaływania. Po prostu widzimy, że to co robimy ma sens. Nie wiem, jak dzieli się z tobą ktoś przed grupą, nie wiem, mówi o największym swoim lęku, no to jest niesamowicie podniosła chwila i jest to przyjmowane z taką miłością od nas i od grupy i no to jest właśnie cudowne, tak? Super. To ja myślę, że będziemy już właśnie powoli kończyć, bo widzę, że nasz czas już tutaj, każda ma swoje życie, do którego musi wracać, ale jestem przekonana, że nieraz się jeszcze usłyszymy i zobaczymy, ale najbardziej tego na żywo się nie mogę doczekać, naszego spotkania. Ja również. Więc to już my niedługo. też. Dziękujemy No. bardzo za zaproszenie. Naprawdę super było pogadać i no ja czuję, że rzeczywiście jest jeszcze milion tematów Jak i zwykle. mamy co eksplorować. Więc to Tak, mnie zaczeka. oczywiście. Część tematów będziemy eksplorować na wizji, a część po prostu no już jak się zobaczymy, bo tutaj też mamy Tak. plany, także no, trzeba będzie Ale sobie się już cieszę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają i naprawdę, jeżeli nawet jesteście daleko i nie możecie dołączyć do nas, to szukajcie grup takich jak my. Po prostu szukajcie właśnie przestrzeni, gdzie możecie pobyć ze sobą i pobyć w zdrowym, fajnym środowisku z innymi ludźmi, bo kontakt z człowiekiem jest naprawdę też leczniczy, więc i w naturze, więc dbajcie o siebie. Dbajcie o Właśnie. siebie i zróbcie po prostu ten pierwszy krok. Nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć wszystko na nowo i czasami jak coś się kończy, to jest to, słuchajcie, początkiem czegoś nowego, więc naprawdę dodajemy Wam sił, energii, motywacji. Jesteście w stanie góry przenosić, tylko po prostu zróbcie ten pierwszy krok, bo pierwszy prowadzi do tych kolejnych, a potem już możemy po prostu osiągać takie cele, o jakich sobie nawet nie śniliśmy. No, powiem Ci też po tej przemowie Agnieszki, to aż mi przeszedł taki dreszcz po plecach. Bardzo się cieszę, a Enika też właśnie, że rzeczywiście szukajmy też swoich lokalnych takich tribes
i swoich kręgów, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, bo mam nadzieję, że jest nas coraz więcej, więc zachęcamy. Albo nawet jak ktoś ma pomysły takie, ale boi się, nie wie jak zacząć, po prostu działać, no widzicie, tak jak z tym live'em, no gdzieś jest, gdzieś nie ma, no jak nie zaczniemy, to się nigdy nie spróbujemy, Oczywiście. więc po prostu musimy, doświadczenie czyni mistrza. Więc Tak jest. dziękujemy, kochani. Mam nadzieję, że nie było aż tak Dziękujemy. źle, jeżeli chodzi o techniczne sprawy. Nie, super było. Super. I do Myślę, że usłyszenia ludzie nam takich- wybaczą. Myślę, Jasne. że też, no dokładnie. Dzięki, To dzięki, Sofii, kochanie. super energia, było super. Tak, do zobaczonka. Serdecznie, zobaczenia, buziaczki. pa. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa, pa. Cześć. Hej. Hej.